dobry. O, pan komisarz, dzień dobry. Wygląda pan jak jakieś zombie. Ojcostwo panu nie służy, co? Panią też miło widzieć, pani sierżant. A wpadł pan tylko na chwilę, czy już nie może pan dłużej wytrzymać na tym urlopie tacierzyńskim? Powiedzmy, że to jest ten pracoholizm. Nie ma pani... A znalazł pan już jakiś sposób na pogodzenie obowiązków domowych z zawodowymi? Zatrudniłem świetną opiekunkę. Czy pani nie powinna mi... To jest właściwie chyba nie pani sprawa, tak? To z troski. No. To dobrze pana widzieć. Życzę owocnego dnia. Oby nie. Julek! Basia! Wróciłam. Pomóżcie mi z zakupami. Mamo? Mamo! 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 Dlaczego zrobiłeś krzywdę babci? Proszę cię, wypuść nas. Ja chcę do mamy. Ciszej! Słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście byli teraz grzeczni. Muszę pomyśleć. Muszę siku. Zrobisz później. Nie wytrzymam. Albo wyjdę do lasu, albo zrobię tutaj. Pośpiesz się. Wracaj tu! Julek! Będziesz robił problemy, to pojedziesz w bagażniku. Oboje wysiadać już. No, cześć. Dzień dobry. Aha. No, to się doczekaliśmy na komisariacie na Gorczaku. Inwazja zombie. Czemu? Komisarz Nocoń z zapałkami w oczach chodzi, a pani sierżant połamana. No, niezły zestaw, muszę przyznać. Ale co, no co, jest w pracy już? Wy naprawdę chcecie w takim stanie łapać przestępców, pracować? No przecież to jest skrajnie niebezpieczne i raczej wbrew regulaminowi. No, on nie powinien jeszcze być tak za 4 tygodnie na tacierzyńskim? A pani sierżant na zwolnieniu lekarskim po tym postrzale. Z tego, co mam w papierach, to raczej jeszcze ze 2 tygodnie. No i właśnie o tym mówię. Rozruszam się, będzie dobrze. To miejmy nadzieję, że dzisiaj na Gorczaku czeka panią łagodna rozgrzewka. Wypuści mnie pani? No, wiedziałem, że nie wysiedzisz w domu. No, wiedziałam, że się ucieszysz. Dobra, zbieraj sprzęt i chodź, jak zwykle jest grubo. Nie jęcz, przeżyjesz. No nie powiem, że rana po postrzale mi nie dokuczała, ale wytrzymywałam gorsze rzeczy. Komisarz Nocoń też szybko wrócił do pracy, zaskoczyło mnie to. Zastanawiałam się tylko, czy opieka nad dzieckiem nie będzie miała wpływu na jego pracę, bo szykowała się naprawdę trudna sprawa.
Halo, pani Teresko. No, tłumaczyłem pani to już parę razy. To jest druga szuflada od lewej, tak? Pani Teresko, druga szuflada od lewej, ale przy oknie. Tak, przy oknie. No, i co, znalazła pani? Nie, druga szuflada przy oknie, ale południowym, tak, no. Dobrze, to w takim razie wytłumaczy pani jeszcze raz wszystko. Proszę mu zrobić kąpiel w krochmalu po południu, bo on jest troszeczkę odparzony. Co? Nie wystarczy posmarować. Jakby wystarczyło posmarować, to by pani powiedział posmarować. Tak mi ta położna środowiskowa radziła, tak? No. A potem niech go pani weźmie na jakiś taki 2-godzinny spacer. Po tym, jak go pani nakarmi, tak? Słucham? Ja pani w ogóle nie słyszę, no niech go pani buja, no. Dobrze. Halo! Pani Teresko! Halo. Halo, słyszy mnie pani? On zabrał dzieci. Kto? Wiktor, mój mąż. Mężczyzna zniknął. Telefon miał wyłączony od kilku dni. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czy próba zabójstwa starszej kobiety była zamierzona, czy chodziło mu tylko o porwanie dzieci. Chodźcie. Chcę do mamy. Julek, chodź. Nigdzie z tobą nie idę. Jestem twoim ojcem i masz mnie słuchać. Chodź. Kiedy pojedziemy do mamy? Kochanie, obiecuję, że mama tutaj niedługo przyjedzie i znowu będziemy rodziną. Puszczaj! Czekajcie. Chodź. Zaraz przyjdę. Przysięgam, że tego nie chciałam. Dobrze. Dzięki, informujcie mnie na bieżąco. Masz coś? Jezus Maria, Grodziec! Jezus Maria, nocoń. Czy ty się musisz zawsze skradać jak jakiś gremlin? Słuchaj, przyszłam sprawdzić, czy coś masz, ale jak zwykle nic nie masz i czemu mnie to nie dziwi. Nie mam, no nie mam. Bo... Gdzie ty idziesz? Wracaj tu! 15 zgłoszeń, że ktoś widział ojca z dziećmi na mieście, a my je musimy wszystkie sprawdzać. No, ale zawsze możesz na przykład zapytać mnie, czy ja coś mam, nie? A po co myślisz, cię zawołałem? Przecież widzę, że coś masz, więc wyduś to z siebie, co? Jezus Maria. Sprawdziłam go. Wiktor Nowak. Miesiąc temu rozwiódł się z żoną. To był podobno fatalny, koszmarny rozwód. Od tamtej pory mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, a sąsiedzi twierdzą, że jest świetnym, miłym, układnym, fantastycznym lokatorem. Czyli co, opiekę nad dziećmi dostała żona. Żona. I on pewnie się nieźle wkurwił. Dokładnie. Z nią też rozmawiałam jeszcze raz, ale trudno z niej cokolwiek wydusić, bo dalej jest w szoku. Dopiero co wróciła z delegacji, a przez ostatnie 3 dni dziećmi opiekowała się jej mama, czyli ofiara, więc Wykorzystał jej nieobecność, żeby przeprowadzić tę desperacką akcję. dokładnie. Dzięki. Nie słyszałam? Za to, co robisz i nie każ mi, błagam, tego powtarzać. Nie, no spoko. Nie ma na co. Nie, serio, nie ma za co. Widzę, ile masz na głowie. No, tylko po prostu wróciłem do pracy i powinienem... Nie wracać do pracy. Przepraszam. Halo, pani Teresko. No. Ale co to znaczy, że mu się ulało? No przecież mówiłem pani, co ma pani robić, żeby mu się nie ulewało, tak? No ale
Pani Teresko, ja muszę pracować. Pani ma świetne referencje, w związku z tym pani też powinna pracować. Ma pani ten fioletowy zeszyt, który pani dałem? No to sobie go proszę przeczytać jeszcze raz. Tak? No to wspaniale, dziękuję. Przepraszam. A ty co tak stoisz i się gapisz jak szpat? Przepraszam. Masz coś? Mam. Znalazłem drugi numer telefonu tego Wiktora Nowaka. Ostatnio logował się około godziny temu, gdzieś na obrzeżach miasta. Grodziec. Co jest? Może zmienił auto? Nie wiem. Bez sensu, no nic nie kumam. Jakby chciał przecież uciec, to by zostawił ten samochód gdzieś głębiej w lesie. Wrzucił telefon w innym miejscu. Nie wiem, o co chodzi. Może jest za głupi, żeby zacierać ślady, albo ma na to wyjebane. A jak ma wyjebane... Myślisz, że może zrobić coś tym dzieciakom? Dobra, mamy mało czasu, dzwonię po techników. Nie wiem, mam nadzieję tylko, że szybko ich znajdziemy. Jedź do szpitala, przyciśnij jeszcze raz matkę. Dobra. Jest jego byłą żoną, no musi coś o nim wiedzieć. Dobra. Ja zaczekam na techników. Dobra. Rafał i technicy przeszukiwali trudny leśny teren, ale nie wyglądało to dobrze. Zazwyczaj porywacze próbują zatrzeć ze sobą ślady, żeby, wiadomo, kupić sobie trochę czasu na ucieczkę, ale ten sprawca jakoś w ogóle nie zwracał sobie tym głowy. Okej, może to miała być zmyłka, może chciał, żebyśmy zajmowali się jego samochodem, kiedy on będzie uciekał dalej. A może... No, wolę o tym nie myśleć. Pusty samochód. Ale co to znaczy? To znaczy, że pani mąż ma wszystko zaplanowane, raczej nie improwizuje. Ale on jest jeszcze na Gorczaku w ogóle? Na 99%. Gdzie są moje dzieci? Spokojnie. Spokojnie, pani Adrianno. Wszyscy naprawdę ich szukają. Wszystkie drogi wylotowe z miasta są obstawione. Wszyscy funkcjonariusze mają zdjęcia Julka, Basi, pani męża. Musicie je znaleźć. Lekarze mówią, że moja matka w każdej chwili może umrzeć. A jak on też im zrobi krzywdę? Spokojnie, jest przecież ich ojcem. Ojcem? Jaki ojciec robi takie rzeczy? Przecież moje dzieci musiały widzieć, co zrobił mojej matce. One patrzyły, jak ich babcia. Jak on, Boże. Wiem, to musiało być straszne. Nawet podczas ostatniej rozprawy rozwodowej podszedł do mnie i był taki wściekły i chciał mi powiedzieć, że... O Boże, lekarz. Proszę odbierać. Halo? Oczywiście. Zaraz podejdę. Jak ona się czuje? Dobrze, dobrze. Przepraszam. Jasne, niech pani idzie. Tylko proszę wrócić, ja tu poczekam. Pan pozwoli na chwilę, panie komisarzu? No, teraz wygląda pan jak policjant na służbie. A kubeczek do mycia. Dziękuję. Proszę. Jak tam postępy w śledztwie? Jasna cholera, co teraz? Halo, pani Teresko. No, co znowu? A co to znaczy, że płaczę od 2 godzin? Na pralki pani próbowała? No nie włożyć do pralki, tylko położyć na pralce.
No jak to jak? No wkłada go pani do nosidełka, tak? Nosidełko na pralkę i włącza pani. No. Proszę pani, ale ja na panią nie krzyczę. Ja na panią nie krzyczę, tylko między innymi dzięki pani mam cholernie... Ciężki dzień. Pralki, suszarki, misie grające. Jak ktoś nie ma ręki do dzieci, to nie ma i już. Ja tam z moim maleństwem zawsze sobie daję radę. Pani. Ma dziecko. Nie. Ja mam kota. Jak z pani mamą? Dalej jest nieprzytomna. Przepraszam, musiałam podpisać jakąś zgodę na operację. Ale lekarze mówią, że jest szansa, że z tego wyjdzie. Pani Adrianno, będę musiała pani zadać jeszcze kilka pytań odnośnie pani byłego męża, dobrze? Da pani radę? Oczywiście. Chce pani usiąść? Proszę. Sprawdziliśmy mieszkanie, w którym mieszkał po rozwodzie, ale właściciel powiedział, że wyprowadził się parę dni temu. Może będzie pani wiedziała, gdzie jest, do kogo pojechał. Ja go chyba w ogóle nie znałam. Zachowuje się jak zupełnie obcy człowiek. No ale jednak żyliście państwo razem przez wiele lat. Nawet przed wyprowadzką niewiele rozmawialiśmy. A jak powiedziałam mu o rozwodzie, to... Uderzył panią? Był agresywny? Pani Adrianno, wszystko, co pani powie, może nam pomóc odnaleźć pani dzieci. Okej? Proszę się zastanowić. Może był ktoś z rodziny, nie wiem, kolega, jakaś nawet kochanka, przepraszam. Miał wujka. Mhm. Tak. Czasem o nim mówił. On chyba nadal mieszka na Gorczaku. Okej, Spotykali się czasem. okej. I to była jedyna osoba? Tak, jedyna osoba. Nie pamiętam nikogo innego. Błagam. Proszę znaleźć moje dzieci. Pani Adrianna, naprawdę, robimy wszystko, co w naszej mocy, naprawdę. Jak on im coś zrobi, to ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Zachciało mi się szczęścia, lepszego życia. A teraz nie wiadomo, czy moja matka w ogóle przeżyje. Proszę się nie obwiniać, przecież to też nie jest tak, że jak nam się z kimś nie układa, to musimy się męczyć do końca życia. Wiem. Wiem. Ale ma pani dzieci? Ja go znosiłam ze względu na nie. Inaczej dawno bym go zostawiła. Co on do pani powiedział na tej rozprawie? On powiedział, że prędzej zabije siebie i dzieci, niż je zostawi. Zimno mi. Ja chcę do mamy. Możemy chociaż do niej zadzwonić? To właśnie wasza matka zniszczyła naszą rodzinę. Nie rozumiecie? Ona nie jest nam potrzebna. Będziemy razem. Już do końca.
I tylko to się liczy. No, co nie odbierz, dziadu jeden. 00 do wszystkich w rejonie trzecim. Zgłoszenie włamania na Wilczyńskiej 15. 00 do 06, jestem niedaleko, ale mam co robić. Nie macie nikogo w pobliżu? Wszystkie patrole zajęte. Dobra, biorę to. Nareszcie. Dzwoniła? No, ze 3 razy dzwoniłaś. Daj spokój, oddzwoniłem po 3 minutach. Nie mogłem rozmawiać. Dobra, nieważne. Słuchaj, mam chyba trop w sprawie tych dzieciaków. To słucham. Gdzie ty jesteś? Musiałem coś załatwić. No, mów o tym tropie. Słuchaj, ten Wiktor Nowak ma wujka. To tyle? Ja mam 2. Jezu, to jest jedyna osoba, z którą się kontaktuję na Gorczaku. To sprawdź go szybko. Ja będę w firmie dopiero za pół godziny. Nie mogę, bo właśnie przyjęłam zgłoszenie. Jakieś włamanie. Dobra, to leć. Jak wrócę, to od razu to ogarnę. No coń, czekaj. Jest jeszcze coś. Tak? Myślę, że to nie jest zwykłe porwanie. On może planować rozszerzone samobójstwo, może chcieć zabić siebie i dzieci. Pani spojrzy tu. I tu. I tutaj. Zapraszam za mną. Cały sprzęt RTV szlak trafił. Wiedzieli, po co idą. Zabrali moje ukochane DVD z funkcją nagrywania, dekoder, 40-calową plazmę. To wszystko prawie nowiuteńkie. Niespełna 3 lata miało. Tylko tak, żebym pana dobrze zrozumiała. Najpierw wyważyli drzwi, a potem uciekli oknem, czy najpierw weszli oknem, a potem wyważyli drzwi? Bo wie pan, no jakby nie patrzeć, to jednak 4. piętro jest, nie? Nie wiem, to przecież wy ustalicie, nie? A ten łom w przedpokoju to rozumiem, że ktoś specjalnie zostawił, bo po prostu już się nie zabrał z tym całym pana sprzętem RTV, tak? Okej. Czyli odciski palców są, to znaczy, że szybko go znajdziemy. Nie ma. To znaczy, pewnie wytarli. To co, przyjmie pani to zgłoszenie? Przyjmę. Zrobicie coś z tym? Bardzo szybciutko. To był wyjątkowo topornie przygotowany szwindel. Nie wiem, kogo on chciał nabrać, ale byle krawężnik by się połapał, że coś się tutaj nie klei. Ten mężczyzna ewidentnie upozorował włamanie, najpewniej, żeby wyłudzić odszkodowanie. Ale co pani robi? Przecież mnie okradziono. Powinniście szukać złodziei. Proszę pana, pozorowanie włamania to jest przestępstwo. Ale ja ich widziałem. Oni byli wielcy i mieli kominiarki. Łapa. Składanie fałszywych zeznań to też jest przestępstwo, wie pan? To już mamy 2. Ale pani nic nie rozumie. Łapę chowa. Proszę pana, ja wszystko rozumiem. Okej? Oni ukradli mi cały sprzęt RTV. Nie możecie mnie tutaj zatrzymać. Proszę pana, możemy. I jest pan zatrzymany do wyjaśnienia i my to sobie wyjaśnimy, obiecuję panu. A na razie przepraszam, bo mam trochę ważniejsze sprawy na głowie. Wypuśćcie mnie! I przyjmijcie zgłoszenie włamania! Ja złożę na panią skargę! O, to pani zamknęła mojego męża? Cisza. Proszę pani, pani mąż dopuścił się kradzieży sprzętu RTV. Musiałam go zamknąć. No i bardzo dobrze, że go pani zamknęła. No, sąsiadka zadzwoniła, że było włamanie, że przyjechała policja i zabrała mojego męża. No to ja przyjechałam z pracy, a on ten sprzęt RTV
to w nocy do piwnicy schował. No myślał, że nie widzę. Po co? No bo chciał mieć nowy. Sąsiad sobie kupił ostatnio taką plazmę 70 cali i chodził, chwalił się po całym bloku. No to Klemek nie chciał być gorszy. Dobrze, proszę pani, tylko to jest zawracanie dupy policji. A, no to akurat też może trochę moja wina, bo ja mu nie pozwoliłam. No, bo mamy inne wydatki. Coś mu za to grozi? Tak. Nie, nic mu nie grozi. Posiedzi sobie trochę, tak? Pani złoży odpowiednie zeznania i go wypuścimy. Oczywiście, jak go pani przekona, żeby się przyznał i wyraził odpowiednią Skruchę! Oczywiście, oczywiście, ja z nim porozmawiam. Ale pani dzielnicowa, Słucham. a nie można by było tak dłużej? No bo jak on teraz wyjdzie, to nie będzie miał nauczki. A jak dłużej posiedzi, to przynajmniej w przyszłości zastanowi się, zanim mu przyjdą te jego cyrki do głowy. No to sobie posiedział 24 godziny. Miałam nadzieję, że to go czegoś nauczy. Zmarnował czas policji? No to my zmarnowaliśmy trochę jego czasu. Ale przynajmniej nie usłyszał zarzutów. Sprawdziłeś... Co, ty wziąłeś go tutaj? No, to lepsze niż odbierać telefony co 5 minut. Ale zwolniłeś opiekunkę? A miałem jakiś wybór? Nie radziła sobie z najprostszymi czynnościami. A ty sobie dajesz radę? Nie wiem. Jestem jego matką, ojcem, próbuję chodzić do pracy. Nie wiem, jak wy kobiety sobie dajecie z tym radę. No ja też nie mam pojęcia, to Agaty, raczej pytaj nie mnie. A sprawdziłeś tego wujka? Cholera jasna, zapomniałem. Antek dopiero przestał płakać. Dobra, to ja może sprawdzę, dobra? No tak. Tak. Nie żyje. Mówiłem. Znalazłam nekrolog sprzed roku. Boże. A, sorry. Prezes rodzinnych ogródków działkowych Dziki Storczyk. To jest na obrzeżach miasta. Czekaj, to nie jest koło tego miejsca, gdzie znaleźliśmy samochód i telefon tego Nowaka? Czekaj, dzwonię po Bercyna i po Ateków. Ale jak po Bercyna? No, Przecież ja prowadzę tę sprawę. on też? To jak, pani Adonko? Wszystko jest jasne, czy coś jeszcze powtórzyć? A z jaką częstotliwością te pieluchy należy zmieniać? Jest na to jakiś wzór? Jaki wzór? Czy mam to tak organoleptycznie wyczuć, czy może lepiej raczej empirycznie? Nie, no to się kurwa nie uda. No co, błagam cię, No co ja mam zrobić? Przecież widzisz, co się dzieje. pani sierżant, empirycznie, a najlepiej na wyczucie. Poradzi pani sobie. Oczywiście, że sobie poradzę. Będziemy tutaj razem z małoletnim na komisariatu pilnować. Błagam, tylko ciszej. On teraz śpi i powinien spać jeszcze 2 godziny. A jak się obudzi, to proszę mu dać butelkę. Tam jest z tyłu, trzeba tylko podgrzać. Panie komisarzu, pan idzie do swojej roboty. Jak sobie poradziłam z moim mruczkiem, tak z tym dzieckiem sobie poradzę. Tak sądzę. No, to w razie czego proszę dzwonić i spocznij.
Wracaj, Grodziec. Chłopaki przyjechali. Widziałam go przez okno. Nerwy mu puszczają, chyba ma przy sobie broń. A dzieciaki? Dzieci nie widziałam, ale krzyczy do nich, więc pewnie żyją. Dobra, panowie, ruszamy. Chociaż sobie musiała poradzić pani sierżant. To jedyny sposób. To jedyne wyjście. Wasza matka zniszczyła naszą rodzinę. Zabrała mi was. Ja tylko chciałem, żebyśmy byli razem. I będziemy. Już na zawsze. Nie potrafię bez was żyć. Kocham was. Mama nie może w nocy spać. Cały czas płacze i mówi, że żałuje tego, co zrobiła. Mówi, że nadal cię kocha. Ja też ciebie kocham, tato. Mój synu. Uciekaj! Wszystko okej? Wypierdalać stąd! I oddajcie mi moją córkę, bo go zabiję. Zostaw go! Nie chcesz skrzywdzić swojego syna! Odsuń się! I oddajcie mi moją córkę! Dobra, spokojnie. Odkładam broń. Posłuchaj mnie. Ja też mam dziecko. W domu czeka na mnie syn. Gówno mnie to obchodzi! Wypierdalać stąd i oddajcie mi moje dziecko! Matka mojego syna jest psychopatką. Skrzywdziła wielu ludzi, ale jeśli on byłby z nią, to myślisz, żebym go nie kochał? Kocham swoje dzieci. To dlaczego mierzysz do syna z broni? Ja nie potrafię bez nich żyć. Jeśli go kochasz, to rzuć broń! To wszystko przez nią. Przez tą pierdoloną sukę. Chciałem ich zabrać, rozumiesz? Już wszystko dobrze, jesteście bezpieczni. Zaraz pojedziemy do waszej mamy, okej? Jeszcze chwila i znaleźlibyśmy tam 3 ciała. Ten chłopiec wykazał się naprawdę ogromną odwagą. Chciał uratować siostrę. Dzieciaki mają w sobie tyle siły, potrafią naprawdę tyle znieść i tyle przetrwać, ale to nie pozostaje bez wpływu na ich przyszłe życie. Nie wiem, jak oni sobie poradzą z taką traumą z dzieciństwa. Idziemy. Zabierz go na dołek, pani sierżant. Pani sierżant. O! Panie komisarzu Nocoń, dzwoniłam do pana tak, jak pan prosił, ale pan nie odebrał. Jak pani się troszeczkę zajęty. To jest absolutnie niedopuszczalne i wbrew regulaminowi. Przez dźwięki, jakie wydaje pański potomek, byłam zmuszona opuścić swoje stanowisko pracy. To jest niedopuszczalne. Co? Nie tak łatwo jak z Mruczusiem, he?
Przepraszam, panie Ewelino, ja bardzo dziękuję, to się więcej nie powtórzy. No, i na przyszłość to proszę lepiej organizować sobie swoje obowiązki domowe, bo przeszkadzają w pracy. Tak jest. Mogę? Dziękuję. Mamo, tak się bałam. Gdyby nie Julek i policjanci, to nie wiem. Są cali i zdrowi. Obejrzał ich lekarz. A czy Wiktor chciał im coś zrobić? Najważniejsze, że jesteście już razem. Koszmar się skończył. Tata mówi, że już cię nigdy nie zobaczę. To nieprawda. Już zawsze będziemy razem, wszystko będzie dobrze. A co z babcią? Czy ona... Ona wyzdrowieje, wyzdrowieje. A z tatą? Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. No co? Ciszej. Dopiero co go uśpiłem. A, sorry. Dzieciaki są już z matką. Dobrze. Ja jeszcze muszę przesłuchać tego psychopatę. Jakim trzeba być zwyrodnialcem, żeby zrobić coś takiego własnym dzieciom? Leć, ja popilnuję. Na pewno? A na pewno śpi. No na pewno. No to na pewno. Dzięki. No co? To było super, co tam zrobiłeś pod tą altanką. Serio, nie zbijam się z ciebie teraz. Jesteś fajnym tatą. Dożywocie. Ja nie chciałem jej zabić. A, nie chciałeś. I dlatego postanowiłeś dźgnąć ją nożem, tak? Chciałem ją tylko nastraszyć. Poszedłem tam, żeby zabrać swoje dzieci. Ta baba wpadła w jakiś szał, rzuciła się na mnie i... nacięła się na nóż. No wiesz, z naszych ustaleń wynika, że to ty zaatakowałeś swoją teściową nożem i to na oczach własnych dzieci. Powiedz mi, jaki był dalszy plan, co? Żyć długo, szczęśliwie, w bajce, żeby wam ptaszki niebieskie owsiankę? To nie miało tak być. Chciałem tam tylko pójść po dzieci, tak. Myślałem, że Adrianna się opamięta, że do mnie wróci, albo przynajmniej podzielimy się opieką. Ale jak zrozumiałem, co zrobiłem, co się stało, ja nie miałem innego wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. Tylko ty postanowiłeś z niego nie skorzystać. I ratować swoją męską dumę, przykładając pistolet dziecku do głowy. To wszystko przez tę pierdoloną sukę. To ona wszystko zniszczyła. Po cholerę się ze mną rozwodziła. Może nie byłam najlepszym mężem i ojcem, ale chciałem wszystko naprawić. Kocham swoje dzieci.
Masz bardzo osobliwą definicję miłości. Ty nic nie rozumiesz. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. A ona mi ją zabrała. Moje własne dzieci. Dzieci, których nigdy więcej nie zobaczysz. Już ja tego dopilnuję. Kurwa, nie wiem, co się mówi do dzieci. No nie płacz. Halo? Halo? Nie płaczemy. Po co płakać? Ja nie wiem, co może... Piciu? Nie, piciu nie, dobra. Nie płacz. Nie, po co płakać? A no, Coń. Nie wiem, co się robi, nie wiem, co się robi. Jest okej? Widzę, że sobie całkiem nieźle radzisz. Hej. Stefan po mnie wróci. Przyjdzie po mnie przecież. Możesz się wydzierać ile wlezie, skurwysynu. I tak nikt cię tu nie usłyszy. Komisarz Agata Rychlik. Nie przekurwo! Ona coś komponujemy to. Stój! Rzuć broń! Rzuć broń, mówię, policja! Ona mnie krępuje jak moja stara. Pan uważa na słowa.